hejka. Po pierwsze to chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jako pierwsza osoba mogę wziąć udział w tej zabawie. Więc otwieram swoje pudełeczko z pytaniami. Mam nadzieję, że to nie jest żaden test z matematyki, bo szybciej się skończy niż zaczął. Teraz zobaczymy. Pierwsze pytanie. Co lubisz w Instagramie? Dobrze, że takie, a nie, że co nie lubię. Nieważne. Najbardziej w Instagramie lubię to, że mogę poznać tutaj osoby, których nie poznałabym, gdyby nie właśnie Instagram i których najprawdopodobniej nie będę miała okazji poznać na żywo, chociaż mam nadzieję, że tak się kiedyś stanie. No a są to osoby, z którymi mam kontakt praktycznie codziennie i to są takie internetowe kumpelki. O, jeszcze mam te zdjęcia. Dobra, kolejne pytanie. Kogo Twoim zdaniem warto śledzić na Instagramie? Myślę, że każdy ma jakieś inne, czego innego szuka i co innego lubi. Ja na przykład mogę Wam powiedzieć, kogo ja lubię obserwować. Pierwszą osobą, tak sentymentalnie teraz trochę będzie, ale powiem Wam o pierwszej osobie, którą zaczęłam obserwować na Instagramie, którą obserwuję do dzisiaj, czyli tak naprawdę najdłużej, bo chyba myślę, że około 4 lata. Kiedy byłam w ciąży, znalazłam profil Mama Marysi i byłam święcie przekonana, że to jest jakaś celebrytka, gwiazda, której ja po prostu nie znam, ale którą z chęcią poznam i będę ją obserwować. Tym bardziej, że widziałam, że ona tam ma właśnie takie różne przydatne rzeczy dla dzieci, a że byłam w ciąży i kompletowałam wyprawkę, no to bardzo mi się przydał jej profil. Drugi profil no to oczywiście jest Lili. Myślę, że nie muszę jej nikomu przedstawiać, bo wiadomo, co tam można znaleźć, codzienna dawka humoru. Anię Skórę bardzo lubię obserwować. I ostatnio znalazłam profil. To jest jeden z profili, na którego zaglądam codziennie. I na początku też nie dowierzałam, że w ogóle coś takiego mnie zainteresowało, ale tam są kury. Tam jest życie kurek. Profil jestem.mama. To jest kobieta, która ma hodowlę kur, o ile się nie mylę. Wiem, że mają bardzo dużo kurek i ostatnio trafiłam na jej profil, jak zaczęły się wykluwać malutkie pisklaczki i to było tak słodkie, że zostałam z nimi i teraz się wykluwają kolejne. Także fajnie się na to patrzy, bo nigdy nie widziałam na żywo, jak się wykluwają kurczaki i myślę, że raczej nie zobaczę. Dlatego fajnie jest pooglądać coś całkiem innego. Czy brakuje Ci jakiegoś produktu w naszej ofercie? Chciałabyś móc zamówić coś, czego nie mamy? Chyba nie. Mi wystarczają zdjęcia w zupełności, dlatego że ja kiedyś straciłam bardzo dużo zdjęć, kilka tysięcy, jak nie kilkanaście. Dlatego teraz, od kiedy mam możliwość właśnie drukować książki ze zdjęciami, staram się to robić na bieżąco. Także myślę, że wszystko, co macie, wystarczy. O, jakie słodziaki. Maluszki. Współpracę z kim poza nami wspominasz najlepiej i dlaczego? No, oczywiście poza Wami. Jezu, współpraca to w ogóle jest taki dosyć dziwny temat, dlatego że naprawdę niektóre firmy, niektóre współprace są dosyć dziwne, ale skupmy się na tym, co najlepsze, więc no chodź. Więc ja bardzo lubię i do tej pory współpracuję z firmą Hello Body. Co jest? Proszę bardzo. Możesz sobie poczytać. Z firmą Hello Body. Dlaczego lubię i dlaczego wspominam dobrze? Dlatego, że ja jestem bardzo zadowolona z kosmetyków, z efektów. Także jestem zadowolona. Druga firma, którą też znam bardzo, bardzo długo i dobrze, to jest firma Efiki. I z nią też bardzo mi się fajnie współpracuje. Chodź. Gdzie Ty tak tyłkiem do widzów? Dobra, lecimy dalej. Siadaj tutaj. Masz Olisia i Lenkę. Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Warto było i nie zwalniamy tempa, szalejemy do końca życia i Ty też będziesz szalona, nie? No a tak poważnie to tak, jak możecie, to szalejcie, żebyście później nie żałowali.
Najdziwniejsza porada od instalekarek, jaką znalazłaś. Cóż, ja nie musiałam szukać porad od instalekarek, dlatego że ja te porady dostawałam. Ja myślę, że to pytanie nie pojawiło się tu bez powodu. I myślę, że większość z Was wie, że ja mam tutaj cały sztab prywatnych lekarzy, od ortodontów, po ortopedów, psychiatrów, różnych. I najdziwniejsza porada, mogę powiedzieć, jaka porada była najbardziej męcząca i która naprawdę trwała dosyć długo. Co ty? Oliver zaczął chodzić jak miał 1,5 roku sam, także po prostu się puścił ręki albo mebla i po prostu chodził. No i oczywiście instalekarki kierowały mnie przynajmniej raz w tygodniu do lekarza, żebym w końcu z nim coś zrobiła, bo on przecież jest chyba chory, skoro nie chodzi. Chodziło o mowę, że on nie mówi, no to idź z nim do lekarza, bo on na pewno jest chory, bo nie mówi. No, ale wbrew diagnozom wszystkim instalekarek, moje dzieci są zdrowe, ja też jestem zdrowa, także naprawdę nie macie o co się martwić. Co lubisz najbardziej w byciu mamą? Najbardziej w byciu mamą lubię chyba to, że sama mogę się czuć jak dziecko. Dlatego, że ja nie jestem poważną osobą. Nie wiem, kiedy spoważnieję i dorosnę. Ale właśnie dzięki dzieciom mogę przeżywać wszystko na nowo, pokazywać im różne rzeczy, oglądać z nimi bajki. I nie muszę się przejmować, jak gdzieś jestem brudna, bo zawsze mogę zgonić na dzieci. Jak reagowali Twoi bliscy na Twoją aktywność na Instagramie? Jeśli chodzi o moją rodzinę, która jest bardzo mała, no to nikt nie miał z tym problemu. Mój brat to jest w ogóle zachwycony i twierdzi, że już powinniśmy założyć kanał na YouTubie i nagrywać duperele, bo on się tym wszystkim zajmie. Moja mama też nie ma nic przeciwko, wręcz mówi, że bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o moje przyjaciółki, no to one akurat nie mają styczności z Instagramem, bo same nie mają kont. Wiedzą na temat Instagrama to, co ja im mówię, ale też nie jest tak, że non-stop rozmawiamy o Instagramie, bo mamy po prostu masę innych tematów i ja też rozdzielam prywatne życie od życia instagramowego, także nikt nie ma nic przeciwko. Które stwierdzenie jest Ci bliższe? Matka wariatka czy ostoja spokoju, strażniczka ogniska domowego? Myślę, że z tych trzech pasują do mnie dwa i na pewno nie jest ostoja spokoju. Także matka wariatka i strażniczka ogniska domowego są najbardziej trafne. Wiemy, że wybór imienia dla dziecka to ciężki orzech do zgryzienia. Odpowiedz, skąd wzięły się pomysły na imiona Twoich dzieci i czy było łatwo je wybrać? Jeżeli chodzi o imiona moich dzieci, to oglądając pierwszą część Harry'ego Pottera stwierdziłam, że moja córka, którą będę miała w przyszłości, chociaż stwierdziłam, że nigdy już nie będę miała dzieci, ale moja córka będzie miała na imię Lily. Oczywiście, kiedy już doszło do tego, że będę miała córkę, no to zrezygnowałam z przekrościem z tego imienia. I jeżeli chodzi o Noemi, to nie miałam żadnego zastępczego, nawet się nie zastanawiałam nad takim. Więc gdzieś po prostu w głowie któregoś dnia pojawiło mi się Noemi, tak mi się przypomniało i mówię, tak, to moja córka właśnie będzie miała tak na imię. A jeżeli chodzi o Olivera, to też miałam takie momenty zachwiania i nie wiedziałam, jak będzie miał na imię. Miałam tam taki jeden pomysł w głowie, ale na szczęście z niego zrezygnowałam, bo byłoby dosyć chyba dziwnie, jakbym dziecko nazwała Ethan. Ale teraz wiem, że kompletnie by do niego to imię nie pasowało. Ale tak przeszło mi przez głowę i nawet przez chwilę tak miał na imię w brzuchu. Zawsze mi się podobało imię Olivier, ale już później w końcu stwierdziłam, że nie, bo akurat to był taki rocznik, gdzie bardzo dużo się urodziło Oliwierów. No ale gdzieś mi się mignęło, gdzieś zobaczyłam, nie wiem, czy w świadomości, czy w internecie zobaczyłam Oliver. Pewnie usłyszałam w jakimś filmie. Oliver. No i stwierdziłam, że tak, że Oliver może być, bo jest inne. Chociaż i tak większość mówi Olivier, ale on wszystkich poprawia. Jak często wywołujesz zdjęcia? Maksymalnie co 2 miesiące. Tak jak już mówiłam, straciłam kilka tysięcy zdjęć i
Mam nadzieję, że nigdy więcej się to już nie stanie, więc staram się mieć te najładniejsze, najfajniejsze w wersji papierowej i raz w miesiącu, raz na 2 miesiące wybieram kilkadziesiąt i wywołuję. Pierwsze słowo, które przychodzi Ci do głowy, kiedy myślisz o Munilab, zdjęcia. Serio. Zdjęcia i wariaci. To takie 2 słowa. Czy masz jakąś ciekawą przygodę ze współpracy z Munilab? Ciekawą przygodę? Nie, ale mogłabym mieć, gdyby w końcu do skutku doszło spotkanie, o którym kiedyś pisaliśmy i które mam nadzieję, że w końcu się odbędzie i poznamy się z całą ekipą tak na żywo, a nie przez Instagrama. No i w sumie to jest fajna taka przygoda. Internetowy wywiad. Kogo najbardziej lubisz z teamu Munilab? No oczywiście, że lubię cały team, zwłaszcza te osoby, z którymi piszę, bo wydaje mi się, że nie jest to jedna ciągle i ta sama osoba. Tak naprawdę nawet nie wiem, z kim piszę, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo bo chyba wydaje mi się, że skoro ekipa cały czas trzyma się tyle czasu razem, no to są pozytywnie tak samo fajni. Także bez różnicy, z kim piszę, zawsze gadka się klei i jest super. No ale oczywiście, nie oszukujmy się, bez Carlosa nie byłoby naszych pięknych okładek, którymi zaskakuje nas co miesiąc. Czy chcesz nominować kogoś z naszych kochanych Instamam do podobnego wywiadu? Tak, oczywiście, że chcę. Z całego serca chciałabym nominować Darię Ligus do tego wywiadu. I dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim, którzy to odsłuchają do końca. I to by było na tyle.